Do świąt 2 tygodnie, nic dodać, nic ująć. Pora przygotować wegańskie i bezglutenowe uszka z grzybami. I tyle. Bo świąteczny barszcz właśnie najlepszy jest z takimi uszkami. Przepis na wigilijny barszcz oczywiście znajdziecie w linku nad Joli głową, jak zawsze. A teraz zabieramy się za gotowanie uszek. Od czego zaczynamy robienie uszek wigilijnych? To jest właśnie trudne pytanie. Od ciasta czy od farszu? Najlepiej zrobić te dwie rzeczy Równolegle, dlatego, bo musimy udusić nadzienie i oczywiście jeszcze zagnieść ciasto. A ciasto składa się z mąki gryczanej, ryżowej i ziemniaczanej, do których dodajemy sól, a jest to kamienna sól, którą zmiksowaliśmy, żeby łatwiej się rozpuszczała. Nie dodajemy jej całej, dlatego, bo część potrzebujemy do zrobienia nadzienia do uszek. I teraz suche składniki ciasta musimy dokładnie wymieszać i podzielić na pół. A dlaczego? Dlatego, że przy pierogach bezglutenowych, żeby Trzeba je ciasto się zalać kleiło, wrzątkiem. trzeba je zalać wrzątkiem. Zrobić z niego klej. Klej, który zastąpi gluten i sprawi, że ciasto będzie elastyczne. Wrzątku jest odrobinę mniej niż mąki, którą zalewamy i szybciusieńko mieszamy. Teraz to ciasto musi odrobinę przestygnąć. I w tym momencie zabieramy się za przygotowanie farszu, a zaczynamy od ugotowania grzybów suszonych, które przerzucamy do rondelka, zalewamy odrobiną wody i wstawiamy na palnik. Następnie myjemy pieczarki. Kroimy je na kawałki, aby później je przesmażyć na patelni. Jest to brązowa pieczarka, ale oczywiście możecie użyć również normalnej, tradycyjnej, białej. Na patelni rozgrzewamy kilka łyżek oleju. Oczywiście używacie takiego oleju, na jaki macie ochotę i który uważacie za słuszny, że nadaje się do smażenia. Każdy ma tutaj inną wersję. Na pewno musimy pamiętać o tym, że nie ma się dymić, nie ma się tak smażyć, że prawda, topi się patelnia. I teraz na ten rozgrzany olej wrzucamy przyprawy na chwileczkę. Czarny pieprz, asafetyda i majeranek. I bardzo szybko dorzucamy pieczarkę, żeby przyprawy się nie paliły, tylko uwolniły swój aromat. Dolewamy sos sojowy, dzięki temu pieczarka szybciej puści sok, a musi go puścić, żeby on później lekko odparował, bo nadzienie nie może być zbyt wilgotne. I teraz już możemy zmniejszyć moc palnika, żeby grzyby delikatnie się dusiły. W tym momencie mogę Was zaprosić do oglądania innych przepisów na pierogi. Myślę, że to najlepsza opcja. Przepisy znajdziecie tutaj. A jeśli podoba Wam się ten odcinek, możecie go polubić. Jeśli macie ochotę, zasubskrybujcie kanał, a potem naciśnijcie sobie ten dzwoneczek i nic nie ominie Was z tego, co dzieje się w naszej wegańskiej i bezglutenowej kuchni. Każdy odcinek ma oczywiście wersję angielską z podpisami. Jeśli macie ochotę, możecie komentować zarówno na YouTubie, jak i na blogu kulinarnym. A jeśli macie ochotę na inne, na nasze wszystkie przepisy świąteczne, to znajdziecie je tutaj. Ciasto już przestygło, więc możemy je połączyć z suchą mąką i teraz zagniatamy. A ja wracam do robienia farszu. Wyłączamy palnik z suszonymi grzybami. Resztę wody, która została, nie odparowała, wlewamy na patelnię. Ona sobie tutaj przekaże swój aromat i odparuje. Suszone grzyby kroimy dosyć drobno i dorzucamy do pieczarek. Smażymy jeszcze chwilę. Tych, którzy Gdynię mają po drodze, zapraszamy na warsztaty kulinarne oraz do naszego bistro i food trucka. A tych, którzy mają do nas daleko, być może zainteresuje nasz sklep internetowy. A na blogu ateliersmaku.pl znajdziecie dokładny przepis oraz informacje o warsztatach kulinarnych. Ciasto już robi się dosyć sprężyste. Pora najwyższa dodać do niego trochę oleju dla uzyskania większej sprężystości. I jeszcze raz zagniatamy. Zobaczcie, jaką ma fantastyczną konsystencję. Odkładamy na chwileczkę na bok i w tym czasie miksujemy płatki owsiane, gdyż to one sprawią, że farsz będzie kleisty i będzie łatwiej nadziewać nim łóżka. Mieszamy. Sprawdzamy, czy wystarczająco słony jest nasz farsz. Trzeba jeszcze go trochę dosolić, gdyż nadzienie musi być bardziej intensywne. A teraz małe porządki i zabieramy się za klejenie uszek. Pora najwyższa. Przekładamy nadzienie i teraz miksujemy je, żeby mieć pewność, że w każdym uszku będą wszystkie składniki. Ale oczywiście nie robimy tego na tak gładką masę jak pasztetowa, żeby były jednak wyczuwalne kawałki grzybów. I pora najwyższa wrócić do zagniatania ciasta. Oddzielamy po kawałku ciasta i zaczynamy je powoli rozwałkowywać. Pamiętajmy, że
Ciasto bezglutenowe nigdy nie będzie tak cienko rozwałkowane, jak to z mąki pszennej, więc nie starajmy się z tego zrobić listka papieru, tylko starajmy się znaleźć złoty środek. Jeżeli wałek, tak jak w tym momencie, zaczyna się trochę mocniej kleić, trzeba odrobinę posmarować go olejem. I zaczynamy za pomocą ausztachera bądź jakiegoś kieliszka, bądź małej szklanki wycinać okrągłe kształty. Bierzemy delikatnie do ręki, na środek kładziemy odrobinę nadzienia, nie za dużo, gdyż jeszcze musimy mieć miejsce na zlepienie i delikatnie składamy. Nie dociągamy, tylko delikatnie składamy, gdyż ciasto bezglutenowe będzie się rwało, jeżeli za mocno je dociągniemy. Delikatnie sklejamy i pierwsze uszko gotowe. Widzę, że łóżka się lepią. Można zacząć wstawiać wodę do gotowania ich. Dodajemy do niej soli, dolewamy odrobinę oleju i jesteśmy gotowi do gotowania. Jeszcze zapomniałam, bo może być tak, że ciasto będzie zbyt suche, bo to zależy dużo od gatunku mąki ryżowej, gryczanej, ziemniaczanej. Wtedy musimy pamiętać, jeżeli jest zbyt suche, bierzemy kawałek ciasta nad gotującą się wodą na pierogi, chwilę trzymamy, I uzyskujemy w ten sposób odpowiednią konsystencję. bardziej sprężystą konsystencję. Bardziej sprężystą. Jeżeli ciasto jest zbyt lepkie, analogicznie musimy dodać odrobinę więcej mąki, żeby je lekko osuszyć. Wielki finał powoli się zbliża. Wstawiamy na palnik drugi garnek i dolewamy do niego barszcz, o którym wcześniej wspominałem. Ten ukradłem z naszych bistro delikatesów. Myślę, że klienci nam wybaczą. Wrzucamy do gotującej się wody. Czekamy, aż się ugotują i wypłyną na wierzch. Następnie czekamy jeszcze minutę i możemy je wyławiać. W przypadku standardowych pierogów gotowalibyśmy je jeszcze 3 minuty, ale te są malutkie, więc nie trzeba ich tak długo gotować. Wyjmujemy do miseczek uszka, zalewamy je barszczem i możemy wcinać. Smacznego i na zdrowie. Nie, jeszcze Nie. I będziemy Jeszcze nie? robić to, co lubimy najbardziej, czyli Uskuteczniać podjadać w trakcie przedświąteczne, gotowania. przedwigilijne podjadanie. Możemy sobie na to pozwolić, wy również sobie pozwólcie, jak nikt nie patrzy. I w takim razie smacznego, zdrowego i takiego pełnego Fajnego nowych wrażeń. czasu przygotowań do świąt. Do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia.